No to witam serdecznie na prelekcji pod tytułem Jak powstają ponymity, How Ponymets are made. Dzisiaj postanowiłem zaprosić kilka bardzo ważnych osób, które mają już we krwi przygotowaną organizację ponymitów. Podzielą się oni z wami swoim doświadczeniem, abyście i wy mogli kiedyś w przyszłości być może również swoje ponymity organizować. O czym będziemy tutaj... Jakiś błędy już mamy. Mówisz o angielski slajd na tekście czy polski? Nie, angielski slajd będzie o... Ja będę mówił po polsku. In general, the plan about the language system in this panel is that speaking language will be mostly in Polish, but we have our slides translated into English as something like a summary, I think. So, still, if you have any questions in English, just ask the question and we will reply. Feel free to ask the question, okay? But still, the slides will be in English, something like that, subtitles. Okej. O czym będziemy tu rozmawiać? Najpierw będziemy wprowadzenie. Przedstawię wam właśnie, czym są polskie wydarzenia, które są zwane ponymitami. Następnie przejdziemy do tego, jaka jest różnica w typach różnych ponymitów. Mniej więcej ja już to wczoraj omawiałem, więc będę tylko skrótowo to wyjaśnię. Co należy pamiętać, żeby zorganizować takie wydarzenie? I w pierwszej kolejności, jakie pierwsze kroki należy wykonać, żeby takie wydarzenie zorganizować? Następnie, na co będzie trzeba uważać, żeby taki mit zorganizować? A następnie ogłoszenie takiego wydarzenia, przygotowanie takiego ogłoszenia, różne posty, gdzie takie posty należy umieszczać. Następnie przejdziemy do planu wydarzenia, jak się przygotowuje taki plan, z czego składa się taki ponymit, co musi być przygotowane na każde takie wydarzenie i co się dzieje także przed i po takim ważnym, głównym wydarzeniu. Później przejdziemy na podział obowiązków, ponieważ zazwyczaj jedna osoba nie przygotowuje wszystkiego, tylko oczywiście dzielimy się zawsze z takimi zadaniami, a później przejdziemy do Q&A, gdzie moi tutaj współtowarzysze będą odpowiadali też na różne pytania, no i też będzie pytanie do was, na które wy będziecie mogli sobie spokojnie przemyśleć i sami sobie odpowiedzieć na te pytania. Dobrze, pierwsza ważna rzecz. Czy wy, jako uczestnicy, mogą zorganizować swój własny ponymit? Odpowiedź brzmi tak. Jak najbardziej możecie sami tak zorganizować. I my jesteśmy tu właśnie teraz po to, aby mniej więcej dzielić się z wami tym doświadczeniem. Dobrze, ale najpierw dowiedzmy się, co to jest w ogóle ten meeting. Meeting to jest ogólnie spotkanie różnych ludzi, którzy łączą wspólne zainteresowania. I zostało słowo meeting spolszczone na słowo właśnie meeting, nie wiem czy słyszeliście, albo meeting też. I jedni to nazywają zgromadzeniem, inni nazywają to takim spotkaniem, albo nawet zjazdem. Dobrze. Jeżeli chodzi o takie polskie wydarzenia ponymitowe, to przede wszystkim przed głównym aktem zaczyna się tak zwany before meet, gdzie ludzie przyjeżdżają z daleka i na przykład spotykają się w jakimś, nie wiem, u kolegów w domu lub robią jakieś takie wcześniejsze spotkania. To się dzieje przed głównym aktem. Jest on poza planem ustawiony. Tematem takich ponymitów są oczywiście głównie kucyki, no bo po to tu jesteśmy, prawda? I zazwyczaj takie wydarzenia mają miejsce właśnie w weekendy, najbardziej polecam weekendy, piątek, sobota albo niedziela. I jest to oczywiście też dla widzów. No i po takim głównym wydarzeniu przechodzimy do tak zwanego aftera, czyli czyli takiego spotkania po głównym micie. Dobrze, jakie rozróżniamy typy ponymitów?
To, na którym wy obecnie teraz jesteście, to jest tak zwany ponemik miejscówkowy, gdzie rezerwowana jest kilka takich konkretnych sal. Ma to miejsce w jednym takim miejscu albo w dwóch, trzech, jeżeli się odbywa to w różnym czasie. Ponemik wycieczkowy to jest taki bardziej na luzie, gdzie szukamy jakichś różnych lokalizacji, gdzie możemy coś pozwiedzać, jakieś muzea, jakieś też parki i tak dalej. Ponemik wypoczynkowy no to taki, gdzie na przykład wszyscy spotykamy się na przykład gdzieś na plaży, albo jest nawet, był taki, prawda, który był zwany, organizowany chyba przez Nevera. Jak on się nazywa? Wiecie? Bondycamp, tak. Bondycamp. Tam ludzie mieli swoje własne namioty chyba, zgadza się? Były też domki. Proszę? Były domki, ale też namioty. Domki i namioty też były, no, zgadza się. Zgadza się. Były wcześniej też takie wydarzenia, na przykład jak Ponemik w swoim mieście, w którym w kilku miastach jednocześnie odbywał się mit. W sensie polegało ono na tym, że osoba, która pochodzi na przykład z jednego miasta, to żeby się spotkały wszystkie osoby z tego jednego konkretnego miasta. Nie tak jak teraz, że przyjechaliśmy do Warszawy z różnych stron Polski i świata, ale żeby w naszym mieście też taki mit się mógł odbyć. Dobrze, jeżeli chcemy się zabrać za organizację takiego ponemika, o czym musimy pamiętać? Pierwsze kroki, jakie musimy wykonać, to najpierw przebadać to nasze własne możliwości, czyli to, jakie mamy finanse, jakie są też, jak wygląda rynek i gdzie moglibyśmy mniej więcej coś takiego zorganizować. I ważna rzecz też, bardzo dobrze by było, żeby znaleźć jakieś osoby, które mogłyby Wam w tym pomóc, żeby ten mit był taki bardziej zorganizowany, bo wiadomo, im więcej osób się może w tym zaangażować, tym bardziej to może wyjść z tego jakieś profity. Dobrze też poradzić się osób, które już takie mity organizowały, żeby podzielić się tam ważnym swoim doświadczeniem. Następnie należy sprawdzić, czy w dniu, kiedy chcemy taki mit zorganizować, nie jest organizowany jakiś inny ponemity, albo nawet zwykle inne wydarzenia. Ponieważ wiem, że była taka sytuacja, że chyba 25 lipca, prawda, Lejan, było, że miał być ponemit we Wrocławiu, ale tego samego dnia odbyło się w Gnieźnie jakieś inne wydarzenie niekucykowe. Fantasmagoria chyba, tak. W związku z tym trzeba było to wydarzenie przełożyć na następny termin, żeby nie kolidowały ze sobą i żeby osoby mogły wziąć udział zarówno w jednym wydarzeniu, jak i w innym. No i kolejna ważna rzecz, trzeba ustalić, jak będzie wyglądał taki ponemik. Czy będziemy rezerwować jakąś miejscówkę, czy będziemy coś zwiedzać. To jest kolejna rzecz, którą musimy w pierwszej kolejności ustalić. No i oczywiście, gdzie będziemy się mogli spotykać, gdzie będzie ta lokalizacja. Dobrze, na co należy uważać? Pierwsza ważna rzecz, zawsze warto z kimś doświadczonym porozmawiać na ten temat. Bo każdy z nich ma pewne doświadczenia, każdy miał inne perypetie, prawda? Każdy z Was miał pewnie inne perypetie i dobrze byłoby z kimś porozmawiać właśnie z doświadczonym, kto miał jakieś różne sytuacje, bo ponemity były bardzo różne, działo się bardzo dużo różnych rzeczy i organizatorzy nie zawsze wszystko byli w stanie przewidzieć. Więc dobrze byłoby skonsultować się z jednym albo drugim, żeby być przygotowanym na ewentualności, które niestety poprzedników nie spodziewali się tego, że tak powiem. Kolejna ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, żeby taki bardziej zorganizowany ponemik miał przygotowany jakiś regulamin. Ten regulamin sprawia, żeby ludzie będą wiedzieli, że czego wolno, a czego nie wolno, ponieważ wiem, że były kiedyś wcześniej takie wydarzenia, że jak ktoś nie wprowadził takich zasad, to na przykład ktoś sobie mógł bez problemu wejść z alkoholem. A na takich ponemikach to powinno być zakazane, ponieważ były wiele przeróżnych perypetii. Jak ktoś przedawkował alkohol i nie będę opowiadał, były już takie ponemity, gdzie trzeba było ludzi wręcz hospitalizować. Przez to, co się... Tak, było coś takiego, ale nie będę wchodził w szczegóły. Kolejna ważna rzecz,
ważne, żebyście zawsze przekazywali to, co ludzie muszą wiedzieć, tak? Nie możecie zapominać o ważnych rzeczach. I trzecia rzecz, musicie być przygotowani na każdą właśnie ewentualność. Jak już wspominałem, dobrze byłoby to skonsultować z kimś właśnie doświadczonym. Dobrze, czas, że kiedy już mamy wstępne elementy już przygotowane, to nadejdzie w pewnym momencie czas, żeby ogłosić to całemu światu. I w pierwszej kolejności warto by było nawet taki mały bit, czy nawet mini bit, poprosić jakiegoś artysta albo samemu nawet spróbować narysować jakąś prostą grafikę, która będzie się kojarzyła właśnie z tym konkretnym wydarzeniem, prawda? Tak samo jak na Kucykonie macie, tylko Kucykon jest trochę czymś większym, ale nawet zwykłe mini-bity, gdzie tam 4-5 osób jest, to nawet na takich małych bitach są przygotowana jakaś zwykła grafika, jakiś ładny obrazek, no bo ludzie ogólnie są wzrokowcami, prawda? I pierwsze co zobaczą to, o jaki ładny obrazek, tak jak z Kucykonem, proszę? Dobra. I oczywiście takie grafiki są często wymagane do tak zwanych właśnie identyfikatorów. To jest taki dowód właśnie waszej obecności na takich bitach. I organizator oczywiście nie musi czegoś takiego przygotować, ale warto właśnie, bo to jest właśnie idealny dowód na to, że taki mit się odbył i wy na nim byliście. Następnie należy przejść na taki wstępny plan do wysyłania regularnych postów. To jest ważna rzecz, że nie warto też ludzi tak bombardować wszystkimi informacjami naraz, bo ludzie tego nie lubią. I wiem, że wielu doświadczonych organizatorów przekazuje informacje stopniowo, tak? Nie od razu wszystko, tylko mają nawet przygotowany specjalny schemat, że tego dnia przekażą tą informację, tego dnia przekażą, proszę? Tak, tego dnia przekażą tą informację. No i ważne, żeby był też przygotowany jakiś odpowiedni projekt zgłoszenia, żeby było wiadomo, kto tą informację przekazuje, co nam chce przekazać i co to dokładnie ma być. Dobrze. Gdzie możemy się rozreklamować? Gdzie takie informacje możemy znaleźć? W komunikatorach typu właśnie Discord, tam jest najwięcej właściwie informacji. No i oczywiście jest też na Facebooku. Natomiast wiem, że też wcześniej, nie wiem jak teraz jest. Słyszałem właśnie, że na NFP Polska, bo sprawdzałem, też była informacja, że o Kucykonie. Bo tam też NFP Polska nadal żyje. I tam też są przekazywane informacje, ale też wiem, że takie już zorganizowane grupy mają też swoje TikToki albo właśnie portale na typu X, nie? Gdzie tam wcześniej to było. Przejdźmy teraz do pierwszej części. Link wycieczkowy, taki bardziej luźniejsza część, ponieważ nie musimy rezerwować żadnych większych miejsc. Musimy w tym momencie ustalić, gdzie wszyscy się spotykamy. Oczywiście zazwyczaj jest tak, że nie wszyscy przychodzą o określonej godzinie i takie osoby, jak będą chciały przyjść o innej godzinie, to niestety będzie się trzeba z nimi spotkać w innym miejscu. Następnie trzeba ustalić dobrze jakiś harmonogram, żeby ludzie się jakoś nie rozproszyli, żeby się nie pogublili. Dlatego jest ustalane, że tu spotykamy się o tej godzinie i możemy chodzić zwiedzać. Możemy zwiedzać grupowo, możemy zwiedzać pojedynczo, no to bywa różnie. Zazwyczaj zdarza się, że jak zwiedzamy 3 różne miejsca, to są one dość mocno oddalane od siebie, więc dobrze byłoby przygotować też do ludzi jakiś plan komunikacji, żeby ludzie wiedzieli, bo jak przyjadą na przykład gdzieś z daleka, no to dobrze by było, żeby przygotować im jakiś plan, w jaki sposób mogą kupić bilety, ile to mniej więcej kosztuje, żeby oszacować też ten mniej więcej koszt. No i zazwyczaj w takich wydarzeniach też dobrze by było, żeby ludzie mogli coś zjeść, zazwyczaj we własnym zakresie, no to też jest ustalana przerwa właśnie na posiłek. Natomiast jeżeli chodzi o mit taki miejscówkowy, czyli tutaj, kiedy rezerwujemy taką miejscówkę, to oczywiście właściciel zawsze ustala nam, od której do której możemy wejść i można powiedzieć odbyć swój mit. Mamy ustalone odgórnie ramy czasowe i musimy się w nich zmieścić, inaczej będziemy mogli zapłacić karę. I nie wiem, Dajan, pytanie do Ciebie, nie? Jak rezerwowałeś to miejsce,
Ty miałeś tam jakieś określone ramy godzinowe, prawda? I musiałeś się w nich zmieścić. Mieściliśmy się. I na początku też, nie, bo chyba bardzo przyszedł z dużym opóźnieniem. To była taka rezerwacja sal od godziny do godziny. No tak. Zgadza się. No, były takie, tak. I na końcu sięgnął na to, że liczała i stawiała fakturyczną. No, zgadza się. Księgowa wystawiała fakturę, no rozumiem. Bo tam to mieli jakieś tam szkolenia organizowali, czy jak, i też usługi, gdzie wynajmują sam. Dobrze, kiedy już mamy zarezerwowane, oczywiście nie mamy zarezerwowanej zazwyczaj całej placówki, tylko określone sale. Dlatego dobrze by było, żeby podzielić te sale i każde z nich jakoś tam wyznaczyć i nazwać. Oczywiście są strefy na przykład wyznaczone wyłącznie dla osób funkcyjnych, gdzie będą mogli trzymać swój sprzęt, gdzie będą mogli mniej więcej też jakieś rozmowy. Mają tak, to się nazywa, to jest tak zwany orgrum, czyli co dla zwykłych uczestników takich jak my, to jest taka strefa śmierci i tam nie wolno nigdy wchodzić. Oczywiście są zwykle takie relaksacyjne dla uczestników, gdzie ludzie mogą sobie wyjść i po prostu ze sobą porozmawiać. No i jeżeli, jak już wspominałem, są tylko wyznaczone strefy, to czy sale też, i poza nimi nie wolno się w ogóle wałęsać poza obszarem tym wyznaczonym, bo wiem, że na Amberbitach, prawda, jest tak, że wy zazwyczaj mieliście te Amberbity w tej szkole, prawda? I żeby przejść na przykład z wejścia głównego do sali gimnastycznej, trzeba było specjalnie iść na drugie piętro, żeby zejść z powrotem na dół, żeby dostać się z jednej sali do drugiej. Nie można było iść dołem, bo to jest strefa wyłączona z użytkowania i ludzie tam nie mogli się wałęsać od tak. Znaczy, żeby być uczciwym, to ta strefa na samym dole była wyłączona, bo tam się znajdowały klasy zero i ona była zamknięta za szklanymi drzwiami. Natomiast potem pierwsze piętro już było normalnie otwarte i można było sobie powiedzieć. Ale był taki moment, kiedy pierwsze piętro też było zamknięte. Na pierwszym odbycie. Tak, była nawet taśma specjalna, bo oczywiście dobrze by było, żeby oznakować, informować ludzi, że tam nie wolno, no to zazwyczaj się stawiało jakiś pasek, czy tam jakąś barierę, prawda? No, to jest ważne, żeby o tym pamiętać przy rezerwacji swoich miejsc, bo jeżeli nie wyznaczacie, gdzie ludzie mogą chodzić, no to będą się bałacać wszędzie i komuś mogą być potem z tego problemy, prawda? Nie wiem, czy były takie sytuacje, że ludzie bałęsali się tam, gdzie nie powinni. No oczywiście. Nawet niektórzy tam spali. Nawet spali. Albo robili jeszcze nie wiadomo jakie rzeczy. Kupicie czy coś takiego, prawda? Kolejna ważna rzecz to zazwyczaj wiele takich placówek oferuje też swoje media. Oczywiście woda to jest jedna część z nich i to jest moje pytanie do was, czy oni was rozliczają też za tą wodę? Nie. W ogóle. Tylko płacicie za samą rezerwację i tyle. Tak, to jest część ceny wynajmu, czasami ewentualnie obsługa, na przykład sprzątanie, jeżeli jest, albo ochrona, tam jakiegoś dziecia, jest liczona osobno na jego osobną pozycję, ale nie zawsze. Ale nie wiem. A Diana, jak było u was? Czy ty też tylko zamierzyłeś? Ma też obsługa techniczna. Obsługa techniczna. Połączenie kabla czy coś. Znaczy wiem, że była osoba, bo zazwyczaj na takich wydarzeniach musi być jakaś osoba z zewnątrz, która to nadzoruje, prawda? Zazwyczaj tak, ale bywało, że nie i to było przerażające. To było przerażające. Wy bierzecie odpowiedzialność i nie będzie nikogo, kto wam pomoże. U nas to była taka osoba z organizacji. No tak, była taka osoba. Pamiętam, problem był na przykład z HDMI, prawda? Trzeba było go wołać specjalnie. Oczywiście ta osoba też przyszła spóźniona, więc mieliśmy mniej czasu, żeby w ogóle przygotować salę. Pracownik też ma swoje godziny. No tak, zwłaszcza, że to jest sobota, bo jak już powiedziałem, najlepiej mi to organizować na weekend. To te osoby też pewnie jakieś nadgodziny będą musiały mieć przez to. Wiele takich miejscówek oferuje też dostęp do internetu. I na przykład poprzednia miejscówka też, na którym byliśmy wczoraj, też oferowała, ale nie działała. Nie wiem
niczego. Dobra, przejdźmy dalej. Ważna rzecz, czyli noclegi, ponieważ osoby, kiedyś to, jak już wspominałem, było coś takiego jak economity w swoim mieście i jednego dnia odbywały się economity w wielu miastach jednocześnie, żeby się ludzie mogli integrować. Teraz to już odeszło do lamusa i teraz zazwyczaj po prostu jeden economity odbywa się w Polsce jednego dnia i ludzie przyjeżdżają z Polski, a nawet z zagranicy, żeby mieć swój nocleg. No, większość raz wie, o co chodzi. I gdzie takie miejsca można zorganizować? Oczywiście zazwyczaj na początku tak było, że trzeba było osoby, które miejscowi, czyli tutaj wchodzący, musieli swoje własne mieszkania oferować. I tak jest nadal w przypadku economitów wycieczkowych. Zazwyczaj szkoły bardziej są chętne na noclegi, prawda, żeby można tam było nocować niż takie hotele czy takie sale konferencyjne. Znaczy sale konferencyjne to prawie nigdy się na to nie zgadzają, szkoły czasami. Też się trochę zmieniły czasy, to już nie jest rok 2005 albo 2010 i większość szkół też już nie chce, bo to problem, bo to ludzie brudzą i piją. Robią ślady na wypłacinie. Tak. Takie sytuacje były. Właściwie na przykład w Trójmieście w tej chwili jest tylko jedna szkoła, czyli ta nasza, która się zgadza faktycznie na cały pakiet. A co z domem zarazy? Dom zaraz jest długa historia, bo tam się zmieniła w tej chwili główna opiekunka, bo tam to już nie żyje, w związku z czym też są nowi. Jednak dom zaraz jest bardzo mały, więc nie wchodzi w grę organizację 5 litrów takich na 100 osób. Ale nie, w sensie nie samego mita, tylko że na nocleg. No też raczej nie. Tak już raczej nie. Nie mówię, że jest to nie do załatwienia kompletnie, ale to nawet tak trochę skala by nie pasowała. Dlatego jeszcze jest to problem logistyczny, żeby przewieźć ludzi z jednego końca miasta na drugi końca miasta i żeby nie zginęli po drodze. Znaczy no tutaj, no dzisiaj było mniejszej. Wczoraj było tak, że byliśmy w jednym miejscu, ale tam noclegu nie oferowali, no to musieliśmy wszyscy jakoś dostać się tutaj, prawda? A to wymagało trochę czasu, więc też był problem. Ale na przykład rok temu był Twilight League, jeżeli dobrze pamiętam, który odbywał się w hotelu i tam noclegu mieć nie można było. Dlatego musieli skorzystać z usług szkoły. Tej szkoły. Tej ziemi. Tak. I trzeba było ludzi tam przewieźć i był nawet wynajęty autobus. Tam chyba, nie wiem czy to ale był sposób, była możliwość dostania się z jednego miejsca na drugi. Ale wiem, że bardzo popularny jest też, ale na takich większych mitach, bo na takim może nie, że hotele oferują jakieś zniżki, czy hostele też. Nie wiem, czy na Berlicie, czy na... Osobiście się nie spotkałem w ogóle z taką opcją, szczególnie, że hotele i hostele mają po prostu być zniżani w tej różnicy. A w takich miastach jak Gdańsk, powiedzmy, no to i tak wszystkie są położone. Ja myślę, że na takich imprezach jak na Galakonie tak. Ale czy jeżeli organizujecie to, czy mieliście jakieś zniżki, może nie tylko od samych hoteli, tylko na przykład też o jakichś pizzeriach? Na pizzę tak. Pizzę da się załatwić. Da się załatwić, albo jakieś, nie wiem, kebaby, czy cokolwiek do jedzenia. Tak. A nie wiem, a tobie Sylwia się na przykład udało coś takiego zorganizować, żeby ludzie mogli jakieś zniżki mieć na wydarzenia, czy nie? Zdarzyło się, tak? No dobrze. Jeżeli chodzi o nocleg, to już jak powiedziałem, obiekty konferencyjne prawie nigdy się nie zdarzają, nie zgadzają. Hotele też nie. Tak zdecydowanie. Hotele się zgadzają, bo mają do tego pokoje, w których można wynająć. Tak, każdy za siebie płaci. Odpowiednio dużo. Ja dostaję jeść. Dobrze, jeżeli chodzi o mit miejscówkowy, ważne jest, bo na takim wycieczkowym, no to po prostu chodzimy sami i zwiedzamy. Od czasu do czasu jest też przewodnik. Natomiast na micie miejscówkowym musimy szukać ludzi, którzy będą prowadzili jakieś atrakcje, prawda? Dobrze, i takicy prelegenci i helperzy, bo helperzy to są ogólnie osoby, które pomagają właśnie przygotować salę, sprzątać wszystko. No i trzeba takiej osoby szukać i dostają jakieś bonusy, prawda? W tym momencie, typu, że darmowa wejściówkę na przykład mają.
Albo też, nie wiem, dodatkowe napoje czy jedzenia, nie wiem jak to Tak, czasami koszulki, jakieś inne gadżety. No, zgadza się. Tak, jak już mówiliśmy o wyznaczeniach sal, dobrze by było, żeby każda sala miała wyznaczoną jakąś nazwę i żeby przy drzwiach były naklejone informacje, że to jest sala na przykład Twilight. Bo akurat wczoraj spotkałem się z czymś takim, gdzie miałem prowadzić swoją ostatnią lekcję o 19:30 w tamtym budynku. Okazało się, że już wcześniej ktoś oderwał ten plakat i ludzie chodzili i mnie się pytali, gdzie jest sala Twilight. Nie mieli bladego pojęcia, gdzie ta sala jest i później tak, musiałem z dużym opóźnieniem rozpocząć tą lekcję, bo ludzie nie mogli się połapać, gdzie ta sala dokładnie jest. No tam numer te 204P czy coś, to dla ludzi mało to mówi. Musieliby sprawdzać dokładnie w planie. Łatwiej im zapamiętać, że to jest sala Twilight i tutaj odbywa się taka atrakcja. Więc dobrze by było, żeby takie sale odpowiednio nazwać. Jak już macie tutaj przykład, no to imionami na przykład głównych bohaterek, można też swoje własne wymyśleć, wiadomo. Chodzi o to, żeby było wiadomo, gdzie jakie sale są. No i w tym czasie zazwyczaj, jak mamy kilka sal udostępnionych, no to panele odbywają się równocześnie, prawda? I trzeba znaleźć kilka osób, które takie wydarzenia, takie prelekcje będą prowadzić. Wiele też osób prowadzi właśnie taką działalność charytatywną, czyli tak jak tutaj będzie aukcja prowadzona wieczorem, gdzie każdy z Was będzie mógł na przykład swój fan dać albo też wylicytować i te pieniądze w całości, prawda, w całości są przekazywane organizacji, no władz dostają cyfrowo. Oczywiście, i to nawet do tego stopnia, że ci przedstawiciele przyjeżdżają tutaj i to oni zbierają ten hajs. Nic nie przechodzi przez te organizacje. A organizatorzy nawet nie poczynają z tej gotówki. To od razu przelewy, na przykład jak się przelewy robi, to od razu na konto nam jakiejś fundacji czy tak, zgadza się. Ważną rzeczą takiego lifta są też koncerty, bo też się takie koncerty odbywały. Powiedz mi, Jan, ty też jak prowadziłeś w zeszłym roku we Wrocławiu, prawda? To był tam koncert. Czy ty miałeś do niego jakiś kontakt, czy on sam się zgłosił? Znajomy mojego kolega. Znajomy twojego Po prostu Alek zna bardzo dużo osób z Wrocławia, dużo artystów, też muzyki, po prostu muzyki pomóż do tego, że jego zaproponował na konferencję. Ja poproszę, żeby tak nagrywać, to jednak to są takie historie typu, że to radio mojego sorry. Przerwałem. No, po prostu. I co ten kolega? Ten kolega po prostu poprosił, żeby nie nagrywać jego koncertu, bo to jednak potem są takie historie typu, że ktoś gra jego tworzu się zarabia bez niego, tak? Po prostu taki jest warunek, a nasz mają musiał zapłacić za ten Ale nie zapłaciłeś nic. Zapłaciłem. A zapłaciłeś? I to ten występ koncertu dla niego dobry, bo to też jakby była pomoc tego ludzie. Ale mi się wydaje, że bardziej nie potrzebował widzów, którzy stwierdzili, zobaczyli, wow, ten chłopak ma naprawdę To taka reklama trochę, nie? no trochę reklama, ale też coś trzeba było jednak domyślić, i raz on zadaje ktoś robi to może iść samorysować, a jak nie broszurki, to Hamburger a to trzeba to wtedy No tak, no dlatego jak tu napisałem podział na panele równoległe, że nie wszyscy lubią jedną rzecz, nie, no mogą na przykład przyjść na inne takie wydarzenie. A powiedz mi Stevie, jak wyglądało właśnie, żeby takie większe gwiazdy aktorów było sobie załatwić? Trzeba było z nimi kontaktować się i jak odpowiadali na to, nie wiem, jak to wygląda. Zdecydowana większość nie odpisuje, albo odpisuje po bardzo długim czasie, na zasadzie w 2 latach.
I o, ja przepraszam, ale pana wiadomość skoczyła do innych, do spamu i nie widziałem. Natomiast w tej chwili najbardziej dobrą opcją do spotykania się, do kontaktu jest Instagram. Tak, jeżeli mówimy o ludzi spoza świata fandomowego, bo z fandomowego to Discord. Że Discord, wszyscy Discorda tak korzystają, że się ludzie gwiazdy? Znaczy fandomowi, tak. Fandomowi. Okej. Fandomowi to tak. Czyli te osoby, które koncerty miały, to na przykład Koa, to też przez Discorda też. Przez Discorda poznaliśmy się już dawno temu na jednym konwencie online, znaczy pandemii. Natomiast z Wellness się jeszcze znamy od czasu początku bycia formowej trochę. Ale czy musicie im, nie wiem, jakiś nocleg zapewnić, albo jakieś zrobienie, czy coś, jeżeli są z daleka, opłaty jakieś? Tak, na przykład, znaczy czy musimy, czy nie, to jest kwestia względna, zależy jak się dogada. Natomiast w tym przypadku na przykład to przede wszystkim transport i akomodację. To było najważniejsze. Okej, rozumiem. No dobrze, przejdźmy dalej. No, jak już powiedziałem, to jest główna część takiego wydarzenia, ale z racji tego, że ludzie przyjeżdżają z daleka, nie przyjeżdżają o tej konkretnej godzinie, tylko zazwyczaj wcześniej albo później, no to dzieją się takie wydarzenia właśnie jak before meet czy after meet. No i tutaj ludzie albo właśnie zazwyczaj spotykają się osobno, bo to nie jest w programie ustalone. Zazwyczaj może też w czyimś mieszkaniu albo gdzieś w plenerze. No i miejscowi, jak już wspominałem, przyjmują przyjezdnych do siebie, tak jak na przykład ktoś przyjechał w piątek, prawda, to musiał nocować gdzieś z piątku na sobotę, bo placówka nie oferowała noclegu z piątku na sobotę. Dobrze. Ważne jest teraz podział obowiązków, bo przy takim właśnie bicie miejscówkowym jedna osoba mogłaby sobie nie poradzić. Nie wiem, znacie takie przypadki, gdzie jedna osoba zarezerwowała miejsce i wszystko ogarniała sama? Oczywiście. Ale w sensie nawet nie miała żadnych helperów, tylko wszystko ogarniała sama. W takich mniejszych imprezach to tak. Były takie momenty. Były sale wyznaczone, musiała wszystko sama ustawiać. Oczywiście, że znam taką osobę, to ja. Były takie momenty, no okej. Ale jeżeli chodzi o podział obowiązków, dobrze by było, żeby jakieś osoby się znalazły, prawda? Żeby nie było żadnych opóźnień i wszystko mniej więcej szło zgodnie z planem. Dlatego ważne, żeby było sporządzenie jakichś konkretnych formularzy, czyli arkuszy, żebyśmy mieli kontakt przynajmniej z taką osobą, która będzie nam pomagała. Ponieważ przy tym oczywiście jakaś osoba, tak jak na przykład ja prowadzę Prushicon, no to dobrze by było, żeby mieć przygotowany jakiś formularz i arkusz, żeby ludzie mogli się akredytować przez swoje puszczaki. Więc jedna osoba musi właśnie porządzić właśnie taki formularz i arkusz, żeby notować, jakie osoby są, kto musi zapłacić i tak dalej. Kolejna rzecz to druk identyfikatorów, jak już wspominałem. No, oczywiście albo właśnie każdy może wrzucać swoje obrazki, ale zazwyczaj na takich mniejszych to jest jeden obrazek i wszyscy dostają taki obrazek i tam mogą po prostu napisać swoje dane na długopisem. No i tworzenie dzieł artystycznych, no ale o tym już wspominałem wcześniej. Dobra, akredytacja uczestników. Dobrze by było, żeby osoby, które są, miały identyfikator, prawda? Żeby było wiadomo, że to jest nasza osoba i że ona bierze udział w tym wydarzeniu. Bez tego nie powinniście być w ogóle wpuszczeni na teren i musi być osoba, która tego pilnuje zawsze. Kolejna rzecz, przygotowanie stanowisk i sal, no to tym się zajmują głównie helperzy, bo nie wszystkim jesteśmy w stanie ogarnąć sami, zwłaszcza z ustawianiem ławek, stołów i tak dalej. Jak Filip mówi, że udało Ci się wszystko samemu przygotować, no to szacun. No to były mniejsze imprezy. Takie 4-5 osób, czy 15, 16? 30, 40. 30-40, Ile to czasu? sporo. Ile lat to było, nie? Pilnowanie porządku, no to też jest ważna rzecz. Jeżeli dochodziłoby do bujek, to zdarzały się bójki nami, tak, prawda? Nie, Żadnych. nie kojarzę tego. No ja Znaczy słyszałem, tylko była promocja na wrocławskim, ale też już.
Tylko widzę, że bardzo grzecznych ludzi mieliście. Ja słyszałem właśnie wiele różnych historii. Że doszło do, no może nie do poważnego mordobicia, no ale do rękoczynów. Tak, na jakich bitach polskich? Tak, Nigdy nie słyszałem o tym. nie słyszałeś. Tyle razy sobie Aż mi się przypomniał Na różnych przypadek Daszki. Pamiętasz go? No tak, no. Ale nie doszło do mordobicia. A była taka sytuacja, gdzie jakaś osoba zasłabła i trzeba było No tak, ją chociażby wąs. Tak, Polscy. ale karetka sama nie przyjeżdżała na wydarzenie, czy była jak kiedyś. Na Ponemicie nie. Na Ponemicie Na nie. konwentach ogólnych, gdzie była sala koncertowa. Jak jest ponad, bo przy jakim dużym wydarzeniu taka karetka, ale takie, no, musi być stan gotowości. Przy wydarzeniach masowych, to jest powyżej 600 osób. 600 osób, no. Jeszcze nie było żadnego polemika w Polsce, żeby było 600 osób. Jeszcze się tak nie zdarzyło, to prawdopodobnie nie będzie. No kiedy mit już dobiegnie końca i będziemy kazać ludzi wyjść, będzie trzeba zacząć sprzątać cały ogień. Dobrze, to teraz przejdźmy do Was. Jakie istnieją grupy, ponieważ oczywiście możecie sami organizować takie wydarzenia, ale dobrze by było, żebyście mieli kontakt z jakimiś właśnie osobami, które mogłyby Wam pomóc. I jedyne chyba, jakie istnieją stowarzyszenia? Jest chyba jedyne, tak? Tak, Stowarzyszenie Tridrony jest w tej chwili jedynym stowarzyszeniem działającym w Polsce. Było w Warszawie jeden, ale już chyba zostało rozwiązane. Tak, nie było na Śląsku jeszcze. I na Śląsku, były 3 takie. Teraz jest tylko w Trójmieście. Tak. Na samym północy. Była jeszcze Fundacja Canterot działająca w Krakowie. No i też jest Fundacja BT, która jest skupiona na Remkonie, ale przy okazji robi Marię. I każda taka grupa miała też swoje serwery na tym, choć nie każda. Te starsze nie, ale macie swoje serwery na Discordzie, prawda? Tak. Tam wiem, że chyba Dolny Śląsk także ma. Także ma swoje grupy. Zgadza się. No dlatego dobrze by było, jeżeli pochodzicie właśnie na przykład, nie wiem, z Dolnego Śląska, czy tam z Małopolski, to żeby, nie wiem, czy Małopolska ma też swoją grupę Discordową. A, jest martwa. Martwa jest. A jakie w ogóle są teraz aktywne? Pokrótce pociągowe, no to wiadomo, Discord, Meet. Jeżeli chodzi o lokalne, to wrocławska, warszawska, świętokrzyska także jest. To tam wymienione zostało. Chyba było. Tak, coś tam się czasem dzieje. Czy jakieś są jeszcze inne? Jest Poza tymi- poznańska. Proszę? Jest poznańska. A tam. Wielkopolska, tak? Czy Poznań? Oni są to jest Poznań. No, ale oni się chyba nazywają Polemiki Wielkopolskie chyba, prawda? Jeżeli dobrze wiem. To mówimy o dwóch różnych. A, dwóch różnych grupach. Tam mogą być nawet dwie. Okay. Są też facebookowe grupy, które są martwe w większości. Nie wiem, czy Trójmiasto nadal jest aktywne. Miasto jest właśnie aktywne. To jest jeden z 2 albo 3 grup aktywnych. No, Bronis Polska jest też aktywna, to wiem. A Warszawa Bronis też? Tak, Widzicie? Też jest. warszawska też. No dobrze. Przejdźmy teraz, jak to wygląda w województwie dolnośląskim. Tak. Przekazuję Tobie pałeczkę, żeby opowiedzieć, jak wygląda organizacja takich podmitów, jak na przykład czy szukasz jakichś miejscówek, żeby takie, bo głównie to są wycieczkowe, prawda? Tak. To są wycieczkowe. Czy Twoje uwagi są tylko i wyłącznie wycieczkowe i robimy to tylko i wyłącznie. Robimy to tak, że znajdujemy jakąś atrakcję turystyczną, których jest na Dolnym Śląsku mnóstwo. Jest czym wybierać i wybieram jakąś atrakcję turystyczną, i wiadomo, kanały, czy to Discordowe, czy to Facebookowe, zakładamy wydarzenie, robimy plan, jak to wygląda i potem potem działamy zgodnie z planem. Gdzie ustalamy trasę, ustalamy czas, ramy czasowe, gdzie mamy przejść z danego punktu. Również ustalamy komunikację publiczną,
żeby to się zgrało z daną miejscem i potem działamy według schematu. I tutaj mamy miejsca, gdzie takie mity się odbywały, rozumiem. Tak, dokładnie. Tutaj troszeczkę mapka troszeczkę zepsuła, ponieważ ścieżka znajduje się tutaj, a przeszód powinien się znajdować tutaj do bazura, więc troszeczkę mapka zepsuła, więc AI trochę nie ogarnia mapy, ale mniej więcej w tych miejscowościach zdarzały się konflikty od 2013 roku. Oczywiście co? No. Więc zawsze tutaj wygląda tak, że organizujemy konwity, były organizowane konwity w tych miastach i jeśli też będziemy mieli 2 konwity, jeden we Wrocławiu 1 sierpnia, a 18 lipca będziemy mieli w Wałbrzychu. Także jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam. Zapraszam również gości z zagranicy i myślę, że chyba byłoby na tyle. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, to zapraszam do kontaktu na serwer Srebrne Schronisko, również zapraszam. I to by było na tyle. Okay, so there is one additional information that there will be 2 incoming meetups on Lower Silesia. 18th July in Wałbrzych and another one 1st of September in Wrocław. August, sorry. Alright. Dobrze, to teraz czas pytania do Was, żebyście wy, każdy z uczestników spokojnie mogli podnieść. Aha, no dobra, Boring stuff. Dobra. To przejdziemy do twojej. Dobra, to teraz przekazuję pałeczkę jemu i zaczynamy. Proszę bardzo. Okay, maybe I will continue this in English for our friends because there will be some stuff that is related to our local traditional, because it's just regional circumstances. Okay, boring stuff, papers, money, and more papers. What is important if you want to make a bigger event? Bigger event, what is a bigger event? As you can see, place like this or big meetup like this, for me personally, is something much bigger than ordinary meetup. So there are a few proposed by me. This type of event. So first is rented place, like conference center. A lot of attendees of cooperation with city officials and other non-fund subjects. And events requiring budget out of common running possibilities. What does mean? Sometimes a single person or a couple of person can collect together enough budget to make a small event. But if we went about my topic about something like Kocygo, it's just impossible for a single person. Do you need formal organization or not? For bigger events, it can be mandatory because various laws are not interested to cooperate with private persons because they don't trust them. So having a formal organization behind, it's something like a legitimation for this. The same thing is with guests of honor, like voice actors or singers who
are more that are trust more for organization than random call from the internet. Lawfully collected budget before conversion. It's very important, especially because Polish financial law is very complicated. So many times it's very hard to be fully lawful before conduct that single person will collect a lot of money and later pay for stuff like conference center or for train tickets or guest of community and the scene. Especially if you are thinking about making severe events like one year and in the following year also. Building formal structures can motivate people to cooperate, and that's true. Many people are more interested to be a part of a bigger division, bigger organization than just to cooperate with just a friend. If you put that good word, then I want to do it this. Yes, then someone sees that, wow, we are big business and this is very nice. You can try to get donations from and stuff from the officials. Of course, it depends on the various cities. I heard, for example, that taking donations in cities like Wrocław is not so hard. But for example, in Gdańsk, where I came from, it's horrible because Gdańsk doesn't like little events like gun events. So then, for me, it's something like a holy grail to find great source of grant. And some important items like t-shirts are cheaper and easier to buy in large number, and that's true. Wholesalers are not cooperating with single private presses. And of course, buying, like in this example, buying for example 100 t-shirts will be more cheaper in wholesaling than in retail sales. Is there any discount for growth? Yes. Oh, okay. Because there are the chain is smaller, so there is the shop will not take as much. It's free for taking from the sale. Challenges of formal organization. Of course, you need to register in the official systems what is long, more complicated. You need to fill a lot of sheets, and many times it's a challenge too hard for common people and requires a lot of patience. The people doesn't like it. That's like bureaucracy, but really if you want to have an association or foundation or any formal group, you just need to test that. Incomes and outcomes must be registered and made lawfully. That's another problem because you need to have an invoice for everything, and sometimes it's hard to take them, especially if, for example, volunteer who was asked to buy something in the shop, for example, water for guests, he forgot to take the bill, to take an invoice, and then we get a problem. And also there is sometimes problem with international invoice, especially if you are buying something in China, like cheaper gadgets for the convention, and Chinese seller is not taking care of that. Official management documents, papers, blah blah blah. I think that everyone who
even one tries to be a volunteer or even a manager or any official event, needed to have a signed or stamped agreement from the manager or the director. One cost from the second cost, and there are more and more papers. Mandatory formal meetings is something like an internal challenge for having stuff like an association, because it's not lawfully to just have organization. It need to be needed in a democratic, lawful ways. That is also another word for instance. And of course, responsibility. If someone will do something wrong, unfortunately, this is official responsibility. People blow the codex, so it could be some problems later. For exactly paying taxes. Types of formal organization in Poland. We have foundation and association, and we could highlight is foundation during Twilight, what is from Nice, and the 3 stars are Tribune association, also from Nice. And there are 2 active organizations what are fighting in Poland for the better funding. Everyone is from Gdańsk. Yes. How this happen? The difference between foundation and association. Foundation is its budget is based on donations and incomes from events. But of course, all the incomes needs to go to proceed charter responsibilities and targets. It can be just like the pocket of the main organization. It requires foundation budget, of course, and the charter, what is very important in Polish, is statute, must be approved by 4 example code officials. They need to be on board, and this type of foundation is better for making events, even for bigger events, because in my personal opinion, it's a little slightly less complicated in the bureaucracy if this is making events. But association has few differences. Firstly, the budget is based on members' subscription. What are mandatory? Members are core of the organization. So we have formal list of members with the papers, and they are official donators of the association work. Same. Charter must be approved by officials, then must be approved. And in my personal opinion, association is better for making events with building any community around them. Because we have official members who are all working in one structure, and there are papers for them. Let's talk about money. Of course, all of these sums are just estimated costs, and they can be completely, totally various. It depends on the city, it depends on the period of the year, it depends on the actual situation, for example, of the local prices, of the currency, etc.
As you can see here, single room for small event about 300 planets. So a day. So I think it's not so much, and single person can cover that. So this size of event doesn't need to be a part of official association or foundation. But I think it's good tip for everyone of you who just wanted to make an event in his town. Is that a single day or is that the whole weekend? It's for a single day. Okay. In my opinion, if you are thinking about making a whole weekend event, it's something more than a small party. Schools, what are basic place for bigger meetups in Poland. In this point, it's completely, especially estimated cost, because it's completely different price in Gdańsk or in Warsaw. But in Gdańsk, it's a possibility to have a school with, for example, 6 rooms and a gym and a corridors and bathrooms and parking lot for few thousand zlotys. Country center, so it's placed like this, what we are in this very moment. It's the same price. The advantage of this solution is that the places like this ordinarily has better infrastructure and furniture for the events. And many times rooms with a stage, what is ordinarily impossible in schools. And a few another data, say budget, as you can see, of course, another time it depends on the plan, of the ambitions of the chairman of the organization, because someone wants to have a modest event for that. And that's all from my side, so we can continue. Dziękujemy Zbigniewu za prowadzenie po angielsku, jak to wygląda z perspektywy stowarzyszenia. A teraz czas, żebyśmy powrócili do pytania, które jest zadawane dla Was wszystkich. Dla osób, które chciałyby w przyszłości taki meet zorganizować. Zanim podejmiecie decyzję, musicie odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytania. Po pierwsze, czego dokładnie oczekujecie od ludzi? To jest pierwsza ważna rzecz, na której każdy z Was musi sobie odpowiedzieć. Musicie mniej więcej widzieć, jak ludzie mogą zachowywać się przy konkretnych sytuacjach. Druga ważna rzecz, czy macie dokładnie opracowany plan, co robić dokładnie, od początku do końca, jak się do tego wszystkiego przygotowywać. Trzecia rzecz, czy warto konsultować swoje plany z jakąś osobą doświadczoną danym zagadnieniem? Czyli jeżeli chcemy się skontaktować, to by było się skontaktować z osobą, która robiła już jakieś konkretne rzeczy w tym kierunku. Uważajcie, doświadczona osoba daje Wam dobre rady. Zawsze trzeba im tak bardzo bezwzględnie ufać. Zwłaszcza jeżeli ta osoba już podeszła swą zawodę. I przychodzi po 10 latach i się czepia. No do moich czasów to było lepiej. Staro chce i nową chce, prawda? Dobra. Czwarta rzecz, czy jesteście gotowi na niespodzianki i rozczarowania, bo na przykład ja, jak organizuję różne panele, to bardzo często zdarzają mi się jakieś konkretne niespodzianki, różne rozczarowania też. Oczywiście też są też pozytywne, to nie pozytywne rozczarowania, ale pozytywne elementy. Ale muszę być też przygotowany na to, że coś może pójść nie tak. Muszę być na to w miarę, chociaż częściowo przygotowany. Piąta rzecz, jaką radość czerpiemy też z Ponymitów, żeby nadać sobie jakieś motywacje, bo rozmawiając z niektórymi osobami, które organizowały wcześniej takie Ponymity i opowiadały, że tak jakby im się nie chce, że są tak jakby wypalone, nie czują radości już z tej organizacji i dobrze by było, żeby tak
zrobić taki, no samemu sobie zacząć zadawać pytanie, co mnie tak naprawdę cieszyło właśnie w organizacji takich wydarzeń. No i 6. rzecz, w jakiej funkcji czujesz się najpewniej? Czym się czujesz najlepiej? Czyli najlepiej ci się sprawdza rola helpera, czy na przykład jakiegoś prelegenta i tak dalej. I teraz czas, żebyśmy przeszli do pytań dla osób, które tutaj wokół mnie siedzą, które organizowały już wcześniej konflikty i każdy z nich po kolei będziemy odpowiedzieć po kolei na te pytania. Zaczniemy od mojej prawej strony i zaczniemy od Dania na pierwsze pytanie. Jakie korzyści widzisz z organizacji ponemitów i dlaczego warto je organizować? Według Ciebie. Myślę, że fajnie jest robić relacje. Po prostu człowiek ma potrzebę zobaczyć się z drugą osobą, która jego temu czuje mniej zrealizowany kierowca. Dziwnie, się spotyka z podobnymi sobie dziwakami i myślę, że po prostu fajnie robić takie podejście, po prostu się w takim miejscu i takie rutynowe i po prostu spędzić fajny czas z tym czerpać z tego po prostu radość. Być. Wystarczy być. Widzicie? Po prostu takie sposoby najlepsze podróży są takie w stylu nie ma co się robić, ma się czas i po prostu nagle wygaduje i wyda słuchaj, masz czas? Mam. Po się widzimy gdzieś tam na mieście po prostu pokazuje, że nie tylko że są inne osoby, które mają czas i sobie się tam spotkają na mieście. Niekoniecznie to muszą być komunikacji, nie musi, jeśli są ogłoszone na social mediach, gdzieś jak to z ludźmi pokazać jakieś takie rzeczy, i jest inaczej. Czyli mówisz, że wystarczy być na takim micie i to już bardzo dużo robi, prawda? A co Silver masz do powiedzenia na ten temat? Co mam do powiedzenia? Jakie korzyści widzisz z organizacji ponemitów i dlaczego warto organizować taki meeting? Pierwsza rzecz to jest moją misją jest również taka troszeczkę bo moje mity są wycieczkowe, które polegają na tym, że coś zbieramy. Czyli człowiek nie dość, że jeszcze spotkaliśmy ze znajomymi, to jeszcze zobaczy jakieś miejsce historyczne, turystyczne, pozna historię tego miejsca i będzie zadowolony, że zobaczył nowe miejsce. Druga sprawa, będzie mogła powiedzieć danej osobie, że była w takim miejscu fajnym. To jest też taka troszeczkę reklama dla tego miejsca, że i to może powiedzieć ci znajomi mogą śmiechać również, a też kolejna sprawa to że ludzie się integrują. Można rozpromować samą miejscówkę jako bazę. Ale powiedz mi, jeżeli to jest taki wycieczkowy, gdzie zwiedzamy, to gdzie tam jest jakiś motyw kucykowy na przykład? Powiem tak, motyw kucykowy jest wtedy, kiedy człowiek sam sobie
No ale nie wiem, czy nie, bo na takich bitach wycieczkowych często robi się też zdjęcia, prawda? I czy większość ludzi, nie wiem, bierze jakiegoś pluszaka swojego, czy jakąś zabawkę i kładzie tego pluszaka w jakimś konkretnym, nie wiem, pobliżu jakiegoś jakiegoś pomnika, czy czegokolwiek. I czy to można to też z tego zaliczyć, czy jakiś inny przykład? Uważam, że tak. Ale czy powinno się tak robić, czy lepiej? Nie, uważam, że to jest całkowicie normalne, że to jest moim zdaniem super. Zresztą taka strona jak Questia Daily docenia tą formę budowania i jest ta sekcja Comics Around the World, więc dlaczego my też nie możemy tak robić? Ale powiedz mi, czy na przykład polecałbyś ludziom, żeby na przykład przywozili jakieś swoje gadżety butykowe, żeby robić właśnie zdjęcia, tak? Czy polecałbyś? Oczywiście polecam. No dobrze. No i pytanie jeszcze do Studiego pierwsze. Jakie korzyści widzisz z organizacji Polymitów i dlaczego warto? Okay, so the question is, what profits are from making Polymits and why it's worthful? So personally for me, it's first thing, it's maybe sounds a little bit too official, but it builds our community and extends its length to rebalance. But for me personally, it gives a lot of satisfaction and allows to feel that I'm someone who is helpful for others, who is making a good stuff, building memories for each other, and also making Polymit's many times is something what I feel that it's not everyone wants to do that, so it's kind of duty for me, because if I would not make it, then there is a very big question: who will be instead of me? Maybe no one. I ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że dzięki takim polemikom jesteśmy w stanie poznać ludzi, jesteśmy w stanie wiedzieć, co jedni potrafią, co drudzy nie i co jedni chcą robić i co inni. Ogólnie poznajemy ludzi i możemy się z nimi jakoś integrować. Tak, budujemy społeczność. Budujemy społeczność. Przedłużamy jej istnienie, a jak doskonale wiemy, z tymi fandomami internetowymi to już nie bywa. Dobra, pytanie numer 2 do Diana. Czy znajomości z innymi ludźmi, w tym gwiazdami zdobyte dzięki takim wydarzeniom wpłynęło pozytywnie na Twoje życie prywatne bądź zawodowe? I tak i nie. Tak, ponieważ ale dotyczyło tylko prywatnego czy zawodowego? Znaczy dałem to i to znaczy możesz wybrać, bo dałem bądź zawodowe. Właściwie Co chcesz powiedzieć, bo dałem prywatny bądź zawodowy. wpływ na moje życie zawodowe miał wpływ wtedy, gdybym na Koseku powiedział, że jestem rolniczym na Polsce. Podejrzewam, że najwcześniej to byłoby chyba koniec pracy, dlatego ja nie mówię ani rekruterom, że jestem rolnikiem, ani swojej rodzinie, to nie mówię, bardziej moja sprawa, myślę, że miało to na tyle pozytywny wpływ, że tworzyło się troszkę na ludzi, bo podróżuję po tych częściach kraju, poznaję ludzi, z którymi utrzymuję kontakt na internecie, czasami z kimś pogadać, z kimś się spotkać gdzieś na mieście. Fajnie też rozwijać konwencje miękkie. A co tego nie Sylwia, teraz do Ciebie? Dobrze, no jeżeli chodzi o moje kwestie zawodowe, to wpłynęło tylko pod tym względem, że kilku moich znajomych załatwiło pracę.
Trzech znajomych załatwili pracę. To tylko tyle, jeśli chodzi o kwestię zawodowe. A kwestię prywatną, no, poznaję wielu znajomych, wielu przyjaciół, z którymi mogę planować wycieczki, jak i również same mity wycieczkowe. Jestem w kontakcie z wieloma ludźmi z całej Polski i wiem, że gdy będę w jakimś miejscu, wiedząc, że tam ktoś mieszka, mogą mi zaoferować nocleg, co jest niewątpliwie ułatwienie. No i mogę również zaprosić te osoby z mojej rodziny strony i pokazać. Dziękuję. I jeszcze pytanie do Diego. Okay, the question is knowing other people, also including the stars or of course famous people, gained thank you for this event, had any positive influence for your private or professional life? And for me, yes, definitely yes, because in private life now I have a lot of friends because fandom. And in other more hard stuff, I learned a lot of things doing in fandom and also doing managing various events. I think it's pretty obvious that if someone need to, for example, rent any local, communicate with officials, manage the volunteers is also knowledge. It's always skill. So making meetups is always something like a school of life, and it also teaches a lot of important and useful skills for every day. So personally, doing for example job interview, yes, I can say that I can manage a team, and if the interviewer will ask me where, I said, no, I'm making fantasy conventions. And then he say, oh, okay, I heard about Pyrcon, for example. It's not a Pyrcon, not this size, but it still is the same character. Czyli ogólnie rzecz ujmując, jeżeli robimy jakieś, rezerwujemy coś, gdzieś się spotykamy, umawiamy się z wieloma różnymi ludźmi, to później łatwiej nam jakieś sprawy załatwić, nawet czysto zawodowe, żeby gdzieś cokolwiek znaleźć. Zgadza się? Dokładnie. Pytanie numer 3 do Diana. Dlaczego po wielu latach nadal widzisz w tym sens? W sensie w organizacji polemiki? Widzę w tym sens, ponieważ chciałbym się w tym fandomie rozwijać. Chciałbym, żeby ludzie... Dobra, to będzie troszkę egoistyczne, ale jednak muszę też służyć, że ja będę powiedział. Chciałbym być zauważony w tym fandomie, tak? Ponieważ jako też pisarz graficzny, jak publikuję projekty grafika, gdzieś tam to ja mam takie wrażenie, że to nikogo nie interesuje. Choć ja znam osoby, które to czytały, ale ja czasem się o tym dowiaduję po jakimś dłuższym czasie i byłoby fajnie, albo no dobra, może nie jestem takim dobrym pisarzem, może nie powinienem dłużej pisać, może nie zasłużyłem na uwagę. I dlatego wszyscy w tym fandomie już chyba 11 roku. I chciałbym czegoś przesuwać i to nasze określono, że i napiszą że jest robił pomimo na miesiącu robił. Stronk robił panele na wielu panelach też robił. Robico jest znany, to jest znany. Ja znam bardzo wiele osób, które do czegoś doszły w tym fandomie, tylko nie ja. I ja mam takie wrażenie, że mam po prostu trudniej. Mimo, że ja, nie wiem, zacząłem na podobnym poziomie, może z filmem miał troszkę łatwiej, bo miał, nie wiem, kontakty w tym poziomie. I po prostu w organizowaniu mitów widzę ten sens, że po prostu chciałem być zadowolony i doceniony, i ludzie mnie narzędzi, ani że będą mnie stosować palcem, o, to słowo o.
tak jakby, nie wiem, się nie bawisz czy coś. Pamiętam jak na wrocławskim chyba nawet wspominałeś, że nikt pod koniec nie powiedział podziękujmy Slipiemu za organizację tego meetupa, prawda? To było miłe, że jednak... Takie opowiadanie. Ale jestem świadomy tego, że on powstał samoistnie i raczej Nie ma tu dźwięku politycznego. że nie ma tutaj wpływu w tym grobie. Nie ma sobie założyłem. Ale to jest tak sterowane bezpośrednio do siebie, więc to też naprawdę. Proszę też propowiedź nie traktować jak atak na sobie, bo ja nigdzie nie tak. To też będę. Dlaczego widzisz w tym sens nawet? O ile widzisz ten sens? Jak tu jest, to chyba widzisz. Powiem tak, widzę w tym sens ze względu na to, że znaczy był taki moment w moim życiu, że No, będzie to tak. aczkolwiek na Discordzie ludzie się mnie pytają Silver kiedy planuje położyć. Myślę, ludzie chcą mita, dostaną mita. I postanowiłem, zrobię 18 lipca, będę miał wolną chatę, żeby ludzie przynocować, pokażę im kawałek, że tak powiem, moich stron, tak jakby trochę kawałek mojego świata im pokazać i stwierdziłem, ma to sens, jeżeli ludzie chcą, no to ludzie dostaną to, co chcą i ja też również będę zadowolony, że ludzie zobaczyli kawałek mojej historii, jakby trochę kawałek mojego świata. Bo często widzę fragmenty czyjegoś świata, czyjejś strony, a nikt nie widzi mojego. Więc stwierdziłem, pokażę im. Ja pokażę im i zobaczą coś, co ja nie prezentuję. Czyli ogólnie rzecz biorąc, to cię motywuje, jak ktoś powie Silver, bierz się do roboty i organizuj mita, tak? Tak. Trochę jak tacy chłopcy, dawaj. Okay. The question is, why you still see sense in this if? Firstly, because fandom hasn't ended and the community still exists and it just needs more and more meetups, events and other social activities. So this, so if there is a need, there must be someone who will fill this need. Maybe me. Personally, I still have some goals. Maybe I can reach in the future. For example, visiting events about like Czech Westia, Galako. I see that there are bigger events and they have something what I have never did on my meetup. So maybe try this year, maybe next year. Like for example, on this one first time we have Koa, the style from afar. So maybe next year we try to make not a concert with one star from afar, or maybe two stars, or maybe two concerts at the same time. So there are still new goals what we can reach as a team. The fourth generation is died for 7 years. 1927. 7 years, yeah. And it's still here, yeah? Yes, so that's the proof. The five generation is dying for 4 years, I guess, and we still here. And so on, yes? Okay. Pytanie numer 4 do Diana. Czy spotkałeś się kiedyś z tak dużym kryzysem, że chciałeś to wszystko porzucić i co było tego przyczyną? Tak. Przy czym jest to sprawa bardzo prywatna i nie chciałbym tego poruszyć tutaj na tym Dobrze. ponieważ ja nie chcę tutaj w to wtrącać inne przypadkowe osoby. Dobrze. Miałem taki moment właśnie między 2017 a 2024 rokiem, gdzie miałem po pierwsze kryzys w małżeństwie, a po drugie miałem depresję. Dlatego, że tak powiem,
faktor zdrowotny sprawiały, że nie mogły za bardzo przesmyczyć do sieci handlowych. Silver, jak to jest? Stevie, a jak ty uważasz? Okay, the question is, did you ever meet a crisis, sorry, crisis big enough that you wanted to abandon the fandom and stop making community stuff? I never wanted to abandon fandom, so I have never met this type of crisis. But about making more meetups, yes, it was 2022 after our Gdańsk convention Amber Meet, because we had big problem with lack of staff, and I was really frustrated that it's not just episode with this problem, but it is a tendency, and there is a risk that on the next edition of the Amber Meet, another time I will not have enough staff to make the convention. But fortunately, it did happen, and after one year gap in 2024, we had another edition, what was successful, and the team was again well organized like in the years before, so the crisis passed. Okej, pytanie numer 5. Dajan, jaką przyszłość widzisz w przyszłych podlimitach? Widzę świetlaną przyszłość konfliktu. Ja sobie wyobrażam, że będzie tych produktów więcej, o ile nie ma znowu jakaś pandemia, ebolą, czy koronawirusem 2, czy czymś innym. Nie będzie jakieś zombie, kalipsy, jakiegoś, nie wiem, coś takiego, jakieś wojny, wiadomo z jakiej strony, ale to chyba nie jest strony. I ja widzę taką rzecz, że o ile to będzie już chyba bardziej spokojnie, choć, dobra, załóżmy, że będzie spokojnie, będzie świata, będzie tych komitów więcej, będzie w mniejszych może miejscowościach, może na jakieś komity, albo, no nie wiem, ktoś wejdzie na jakąś stronę typu wpisz prompt, tam wyrysuje komita, że tam, nie wiem, sobie wpisuje w czacie zrób mi komita gdzieś, na przykład na, nie wiem, gdzieś lezy, albo render i po prostu są już od razu jakieś tam grafiki, eventy, zdarzenia na Facebooku, generuje od razu fajnika, klan cały, może jakieś wideo, jakieś rekreacyjne tej gdzieś. Ja myślę, że jak już dzisiaj mamy takie możliwości techniczne, typu generowanie całych komponentów projektów technicznych, z samego tekstu, no nie wiem, ktoś sobie chce skleić sobie czołg z papieru, dodać silniczkiem, bateriami, sterowanie lotem na całego prompta, to ja myślę, że za jakiś czas potrzebuje takie, wiesz, strona technologii powinna pochromić, może już tam wszystko gotowe po... Szczerze, to byłoby fajne. Przyszłością, większą. A jak nie powiem, to nie wiem, było to może, nie wiem, tylko rybackie, a nie, już chyba 2000 No cóż, ja mam bardzo, moim zdaniem, pesymistyczne myślenie. Mi się wydaje, że komity takie w mniejszych miejscowościach, takie komity typu spotykamy się gdzieś, bardzo wygrają. Ludziom za bardzo nie chce chodzić na te wydarzenia. Prędzej ludzie będą kilka razy do roku jeździć na takie zorganizowane wydarzenia niż robić takie spotkania, bo
Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta takie czasy, gdzie chodziło się do fast foodu i tam się oglądało odcinki na streamie. Teraz tego nie ma, więc uważam, że będzie ciężko zrobić z takimi małymi wydarzeniami cokolwiek. I mam taką przyszłą wizję, że ludzie będą ograniczać kilku wydarzeń w roku, a jeżeli coś będzie organizować, to tylko i wyłącznie prywatnie albo w ramach innego serwera. Może tak przekazać to jakiemuś nowemu pokoleniu, że nowe osoby przyjdą, bo przecież ludzie się cały czas rodzą, prawda? No tak, Nie to ma prawda, przyszłości. aczkolwiek zauważ, że była pewna generacja, ona nie zachwyciła handlową towarów. I jakoś na wpływ nowych ludzi no nie ma, są, ale nie jest to jakaś taka w moich oczach oczekiwana sprawa, mogłaby, że tak powiem, zastąpić stare pokolenie. Można powiedzieć, że to jest tak jak z demografią w Polsce. Nie jest to Okay. The question is, how do you see the future of making meetups? I need to totally agree with Silver that in many cities, small events like just a few local people are that, and it's only a few places in Poland where still there are regular small events. I think that Warsaw is very nice expression. But if we are talking about bigger events, the calendar is full. There are many big conventions in the world, Europe and USA. Also in Gdańsk, in Poland, there are 2 times per year. So maybe it's really a thing that people are now more focused on bigger events, less on smaller. But still, it doesn't mean that there will be completely not any local petty events. But yeah, there are definitely less popular. And if there will not happen something special in the future, like Generation 6 again will be great hit, this tendency will be constant for me. I słuchajcie, pomijamy 6. pytanie, ponieważ mało czasu zostało i przechodzimy do 7. Gdyby odezwała się do Ciebie osoba, która chce zorganizować meeting, co byś jej polecił i przed czym byś ostrzegł? A ja, proszę. Ja bym jej polecił, żeby znalazła jakieś osoby podobne do niej. Dlatego siłą rzeczy jest i to, że ludzie spotkają się z ludźmi, którzy są podobni. Podobnie z charakterem, zainteresowaniami, z zachowaniem. Po prostu, żeby była to też jak, nie wiem, na mózgu, co musimy dzisiaj tam robić, czy to musimy się podzielić, czy to może być głowa, jakieś spotkanie panów anime, czy czegokolwiek, albo po prostu masz czas, tylko się spotkać na mieście. Mierzyć te siły na zamiany, w sensie, czy nas na to stać, czy robiąc to, nie narażamy się na jakieś finansowe, czy mamy jakieś priorytety, czy dla nas jest ważniejsza praca, czy chwilę też pamięta, czy coś innego dla nas jest też ważne. Nie wiem, co jest jakieś wydarzenie na Facebooku, albo znaleźć może złego pułapu, a nie czymś na poziomie telefonu, tylko bardzo albo pułapu, żeby tylko po prostu sprawić, czy jej się to opłaca, czy się nie naraża na coś,
szczególnie ktoś przyjdzie, to było dużo warte, a jak się nie uda, to po prostu idą po szczęści, czujesz chyba jednak. Myślę, że przez ten cały czas wspinało się na swoim drabinie i po prostu to nie jest to, dlaczego dążyło. I może byłoby lepiej dla niej, że komunikuje też uwagę, czy zorganizowanie komunikatów to jest na pewno to, co chcecie. Dziękuję, Silver. Gdyby odezwała się do Ciebie osoba, która chce zorganizować meeting, co byś jej polecił i przed czym ostrzegł? Zależy mi. Jeżeli byłoby to w moich okolicach, to na pewno zaoferowałbym pomoc w organizacji. Jeżeli jest to gdzieś dalej, no to na pewno bym powiedział. Na pewno bym zapytał o szczegóły, co chcę zrobić. Jeżeli to jest oczywiście wycieczkowy, no to pomógłbym znaleźć jakieś ciekawe linki. Ustawił się plan, jaki żeby ludzie zgodnie na przykład z komunikacją publiczną, samochodami, czy znaleźć parkingi, i dostosować czas do zwiedzania i na pewno pomógł znaleźć jakąś miejscówkę na aftera, zaproponowałbym pomysły lista i oczywiście poradziłbym, że dobrym sposobem jest zorganizowanie Okay, the last thing is tips and warnings for new persons who wants to make their first meetup. So first it will be, as I said before, don't panic. It's not very big stuff to make a local party, local event for bronies. First thing is cooperate with others, find friends that take in the show, and together it will be more easier to manage doing just anything. It depends, of course, of the character of the type of the meetup, but still the most important is teamwork and good communication between various members and just friends who want to make something. And about warnings, don't think about this as a big business. Don't be afraid of opinions or of critics, because always there will be someone who will swear in the internet that meetups in 2012 were better. Okay, super. But now we have 2026, 27, 26. So now we are making meetups in this style, in these circumstances. Be open-minded for various ideas and feel essential for them, because someone who is managing meetups is kind of hero for the founder, because he's within the community, and community is a pillar of friendship. No i szanowni Państwo, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą kolekcję. Osoby, które serdecznie zaprosiłem na to wydarzenie w kolejności od mojej lewej strony jest Speed, brawo. Po mojej lewej Silver, brawa. I Diane. Dziękuję bardzo za naszą prelekcję i za uwagę. Dziękujemy Frankowi. Thank you for
being here. If you have any question about banking meetups or about character of Polish events, just write to us, or for example, to be on Discord, and we can talk. Feel free to ask questions. Trochę sobie jedno tu się przyda, wiesz, nie musisz tam. To jedno. Bo tu będzie aktor głosowy,